Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku będę poruszać kwestię kolorów welonów. Zacznę od omówienia tego, jak przebiega zmiana kolorów na przestrzeni pierwszych miesięcy życia. Potem omówię kilka podstawowych kolorów, a na koniec wspomnę o tym, jak można uzyskać najlepszy kolor naszego welona. Większość welonów na początku swojego życia ma kolor taki ciemny, szarawy, czasem wpadający w brązowy lub w czerń. To wszystko bierze się z tego, że nasze welony, jak już wiecie, pochodzą od karpia. I taki kolor, takie ciemne ubarwienie ma im pomóc po prostu się chować, żeby przetrwać w naturze i nie zostać zjedzonymi. Natomiast w ciągu pierwszych kilku miesięcy, czy nawet do roku, welony zmieniają swój kolor i uwydatniają ten docelowy kolor, chociaż tak naprawdę welony mogą zmieniać kolor całe swoje życie. Szacuje się też, że około 1 na 300 rybek pozostaje w tym swoim dziecinnym kolorze, który jest właśnie taki brązowawo-ciemny. Docelowy kolor welonów często jest związany z różnymi czynnikami środowiskowymi, genetycznymi, a także innymi. O tym będę mówić w dalszej części filmu. Zmiana koloru u narybku najczęściej rozpoczyna się od brzucha lub też dolnych partii ciała i idzie stopniowo ku górze. Oczywiście temperatura również odgrywa tutaj kluczową rolę, dlatego że im cieplej, tym szybciej zmieniają kolor. Warto też dodać, że narybek nawet z tego samego tarła zmienia swój kolor w różnym czasie. Przyjmuje się, że rybki, które pierwsze zmieniły kolor z całego tego tarła, będą miały najbardziej intensywny i głęboki kolor. Welony występują w całej masie różnych kolorów i praktycznie nie ma nawet dwóch takich samych welonów, chyba że są to jednokolorowe. Natomiast jest też kilka podziałów tego, jak można właśnie dzielić kolory. I taki najbardziej podstawowy to podział na welony jednokolorowe, dwukolorowe oraz wielokolorowe. Oczywiście mogą być też matowe czy metaliczne, lśniące. Ostateczny kolor też zależy od tego, jaka jest baza kolorystyczna. Na przykład może być niebieska. Jednokolorowe welony mogą być białe, żółte, pomarańczowe, czerwone, blue, czyli niebieskie, czarne. Są też nowe kolory, bardzo ciekawe. Jest to na przykład kolor purpurowy, lilak czy lawendowy. Z dwukolorowych najczęstszym połączeniem jest biało-czerwony lub też biało-pomarańczowy. Bardzo interesująco też wygląda odmiana Lemonhead, czyli ma białe ciało, a żółtą głowę. Możecie często zaobserwować na przykład ranczu czy orandy w takiej odmianie kolorystycznej. Innym ciekawym kolorem, który zyskuje swoją popularność, jest kolor Mumu Cow, czyli kolor przypominający do złudzenia krowę, dlatego że całe ciało jest białe i ma wyraźne, dosyć spore czarne plamki. Jak podaje jeden z bardzo rozpoznawanych importerów welonów, głównie ranczu w Anglii, mówi on, że taki kolor jest uzyskiwany przez bardzo selektywne rozmnażanie akurat koloru calico, natomiast dochodzi do takich paradoksów, że zabija się 997 rybek, żeby mieć te 3 idealne i dalej je rozmnażać. Mówiłam zresztą o tym na live'ie. Istnieje też kolor panda, widzicie tutaj na zdjęciu. To też jest połączenie koloru białego i czarnego. Szkoda tylko, że czarny jest kolorem niestabilnym i często pandy zmieniają swój kolor na przykład całkiem białe. Inną znaną wersją jest też oranda czerwony kapturek, która ma białe ciało i czerwony kaptur. Jest też kilka rodzajów odmian wielokolorowych. Najbardziej znane to oczywiście calico. Dalej nie wiem, czy jest jakaś polska odmiana tego słowa. To po prostu takie wielokolorowe rybki z nakrapionymi czarnymi kropkami. Inne to odmiana trzykolorowa, ale też są jeszcze dwie inne ciekawe odmiany, o których chciałam powiedzieć. Po pierwsze to sakura. Tu właściwie najczęściej jest to odmiana dwukolorowa, ale może mieć też więcej kolorów. Najczęściej właśnie sakury są biało-czerwone i charakteryzują się tym, że część jest matowa, a część jest błyszcząca, ich łusek.
Ich skóra, czyli ta baza, najczęściej ma biało-różowy kolor. Dosyć ciężko to opisać słowami, ale mam nadzieję, że zdjęcia tutaj rozjaśnią, jak to powinno wyglądać. Innym ciekawym kolorem, ostatnio moim ulubionym, jest kolor Kirin. Niedługo dowiecie się dlaczego. Kirin to po prostu taka wersja Calico, natomiast ma przeważającą część czarnego. I rybki w tej odmianie kolorystycznej najczęściej mają metaliczne, połyskujące łuski. Oczywiście po pierwsze genetyka. Jeśli rozmnażamy dwie czarne tajskie orandy, to nie oczekujmy, że ich narybek będzie wielokolorowy. Najczęściej oczywiście będą to rybki czarne. Bardzo ważna jest też dieta, napowietrzenie, światło oraz temperatura. Tak jak już mówiłam w jednym z moich ostatnich filmów, ryba bez światła może zrobić się całkiem biała. Jeśli chodzi o dietę, jest cała masa produktów, które uwydatniają kolor ryb. Część z tych produktów zawiera karotenoidy, czyli oczywiście popularny składnik marchewki. Inne takie produkty, które uwydatniają kolor, to mogą być żywe robaki typu ochotka, larwy, produkty oczywiście bogate w białko, a także spirulina. Niestety produkty te nie działają jak magiczna różdżka i mogą być ewentualnie wspomaganiem osiągania tego ostatecznego koloru. Bardzo ciekawe też badanie zostało przeprowadzone w 2013 roku, które miało za zadanie zaobserwować, jak zmieni się kolor na rybku czy bardzo młodych ryb, jeśli będziemy manewrować kolorami tapety oraz podłoża. Oczywiście poza welonami inne gatunki ryb też są wrażliwe na te zmiany, ale właśnie to badanie było przeprowadzone na welonach i co się okazało, że jeśli używamy jasnych tapet i jasnego podłoża, to kolor ryby nie będzie aż tak bardzo intensywny. Zarówno welony, czyli karasie ozdobne, karpie koi, najlepszy swój kolor osiągają pod wpływem światła słonecznego. Oczywiście u karpi koi jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, gdyż są to ryby typowo podoczkowodne. Natomiast co możemy zrobić u siebie w akwarium? Dobrym rozwiązaniem jest używanie też światła fluorescencyjnego. Niektóre gatunki welonów jednak nie tolerują zbyt mocnego światła i tutaj znowu trzeba dochodzić do optymalnych warunków metodą prób i błędów. Zestresowana ryba także może mieć problemy z osiągnięciem pełni kolorów, a także często jeśli ryba nagle zaczyna zmieniać kolor, a zwłaszcza blednie, to też może być pierwszy sygnał ostrzegawczy o jakiejś chorobie. W związku z tym też należy eliminować czynniki stresogenne. Już wiele razy mówiłam, ale dalej pojawiają się pytania, więc znowu do tego wrócę, że welony powinno się trzymać tylko z welonami, a najbardziej optymalnie to te ozdobne z ozdobnymi, a te podstawowe, zwykłe odmiany, czyli jednoogonowe z jednoogonowymi, gdyż mieszanie różnych gatunków może prowadzić do stresu, a także przemocy. Żeby zapewnić welonom optymalne warunki do rozwoju ich koloru, należy też oczywiście zadbać podstaw o najlepsze parametry wody, odpowiednie oświetlenie, napowietrzenie oraz pozbawić ich czynników stresogennych. Jeszcze jedna ważna informacja. Czasem ryby przejawiają takie czarne plamki na ogonach albo na przykład na płetwach. Czasem one nawet występują na całym ciele. Może to być sygnał, że leczą się czy goją im się rany po oparzeniu amoniakiem. Wtedy oczywiście należy zagwarantować im bardzo częste podmianki wody, zadbać o ich środowisko, o parametry wody, żeby mogły spokojnie wrócić do siebie. To tyle na dzisiaj. Taki krótki filmik, tylko odpowiadając na pytania dotyczące kolorystyki welonów. Jak zwykle nie zapominajcie lajkować, subskrybować, podawać dalej. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki!